czajnikowy.pl. Co to jest krema? Pianka taka, ale na tyle ciekawa, żeby nagrać o tym osobny odcinek, ponieważ jest mnóstwo zagadnień, które są super ciekawe. Często spotykamy się z takimi mitami na temat kremy. Często słyszymy nawet od ludzi starszych, którzy podróżowali w dalekie regiony włoskie, że prawdziwe espresso powinno mieć taką kremę, że jak się wsypie 2 łyżeczki cukru, to powinny się utrzymywać na powierzchni przez 30 sekund. Taką teorię słyszałem jeszcze pracując dużo częściej za barem, więc jak widzicie, mitów jest mnóstwo na ten temat. Rozwiążmy w takim razie większość z nich i stwierdźmy jasno, czy ta krema powinna być duża, czy mała, czy powinna być jasna, czy ciemna, jaka w rzeczywistości powinna być i czy wpływa na smak. To, co jest najistotniejsze na samym początku, to odpowiedź na to pytanie, czym sama krema jest. No i jest to w rzeczywistości pianka stworzona z miliardów maciupeńkich bąbelków dwutlenku węgla, który to jest wyciskany przez cały słup wody przechodzący przez coffee cake podczas wykonywania espresso i wtłaczany niejako do espresso, dzięki czemu mamy właśnie taką piankę właśnie stworzoną dzięki temu dwutlenkowi węgla. Z czego ten dwutlenek węgla wynika? No po prostu z samego procesu wypalania kawy, więc już pierwsza bardzo istotna rzecz, świeża kawa, czyli taka, która ma dużo tego dwutlenku węgla, będzie też przynosiła bardzo taką gęstą, bardzo taką grubą kremę. Kolejnym czynnikiem, który będzie wpływał na obecność dużej kremy, jest na pewno ciemniejszy wypał. I tutaj jest dokładnie ten sam element podczas wypalania kawy. Więcej dwutlenku węgla jesteśmy w stanie wtłoczyć właśnie i wytwarza się w samych ziarnach, dzięki czemu potem w espresso również znajdziemy grubszą piankę z racji większej ilości dwutlenku węgla. Jest jeszcze jeden z czynników takich, który może wynikać właśnie z negatywnych rzeczy, mianowicie duża krema może być świadectwem obecności robusty. Robusta jest kawą, która więcej tego dwutlenku węgla wyprodukuje, więc jeżeli widzicie takie włoskie klasyczne espresso, które jest ciemno wypalone i jest jeszcze z dużą ilością właśnie robusty, to możecie być pewni, że ponad połowa waszej filiżanki to będzie zwykła pianka. Co w takim razie jest czynnikiem, który właśnie przeciwdziała obecności dwutlenku węgla, czyli właśnie tej kremy? No przede wszystkim, jeżeli używamy zbyt niskiej temperatury podczas zaparzania kawy, to krema będzie mniejsza. Jeżeli utrzymujemy niższe ciśnienie podczas całego procesu zaparzania, krema również będzie mniejsza. Jeżeli używamy starej kawy, to faktycznie, praktycznie nie będzie w ogóle kremy. Jeżeli używamy jasno palonej kawy, to też krema będzie mniejsza i dużo jaśniejsza. Co jest najważniejsze, to co musimy tak naprawdę na samym początku rozgraniczyć i jasno określić, krema sama w sobie nie jest dość smaczna. Tak naprawdę jest gorzka i jest czymś, co bardzo właśnie tymi jakimiś takimi chemicznymi smakami nam tutaj kubki smakowe atakuje, więc krema sama w sobie jest pewnym sygnałem, że kawa może być świeża, ale z drugiej strony spiłem bardzo dużo espresso, które kremę miało dosłownie cieniutką, a smakowały bardzo dobrze. Są też takie badania, postaram się o to, żeby link trafił gdzieś tutaj właśnie pod filmem, które jasno pokazały, że większość konsumentów kawy, szczególnie pijących espresso, kieruje się właśnie tym, czy espresso jest czy krema jest na espresso i jako świadectwo traktują to jakości tego espresso. Być może zauważyliście podczas robienia espresso, że im więcej wody przelejemy przez kawę, tym jaśniejsza ta krema się staje. To też jest kiedyś to traktowało się jako taki czynnik świadczący o tym, w którym momencie przerwać espresso, czyli ten tak zwany blonding był takim momentem, który już świadczył o tym, że zdecydowanie przeciągnęliśmy za bardzo tego shota i powinniśmy go troszeczkę skrócić. W momencie, kiedy krema zaczyna właśnie blednąć, stawać się taką blond, takim troszeczkę słomkowym kolorze, najczęściej jest to moment, w którym wypłukujemy bardzo dużo tych takich negatywnych substancji, ale to nie jest tak, że każda kawa ma dokładnie ten sam moment, w którym ten tak zwany blonding następuje. W dużej mierze będzie to zależało też na przykład od tego, w jakim stopniu wypalona jest ta kawa, czy jest ciemniejsza, czy jaśniejsza, więc nie traktujmy tego w żaden sposób tak zero-jedynkowo, tak jakby to był jakiś wyznacznik, czyli często znajdzie się
takie espresso, które już przeszło ten element właśnie tego blendingu, już tam zaczęło się naprawdę dużo więcej tych substancji wypłukiwać, a mimo to espresso smakuje wyśmienicie. Każde espresso musi mieć zatem osobną recepturę, osobny przepis, i czasem potrzebujemy wyekstrahować trochę więcej, czasem troszeczkę mniej. Jak chodzi o ostatnią rzecz, którą chcę teraz powiedzieć, bardzo istotną, najważniejszą, to wcale nie jest tak, że pianka na espresso musi być taka sztywna, żeby utrzymywała cukier. W ogóle nie słodźcie swojego espresso, ale żeby smakowało dobrze, bardzo istotne jest to, żeby tuż przed wypiciem zamieszać dokładnie i to nawet często nie wystarczy takie zwykłe zakręcenie filiżanką, ponieważ wtedy nie rozpuścimy tej kremy dokładnie. Chodzi o to, żeby tekstura espresso była równiutka na całej wysokości, więc zanim sięgniemy po swoje espresso, wymieszajmy je dokładnie łyżeczką, którą najczęściej dostaniemy w całym zestawie i dopiero wtedy pierwszy łyczek, drugi łyczek, trzeci łyczek i smacznego. Do zobaczenia na czajniku.